Inflacja. Jej natura, przyczyny, skutki i jedyny skuteczny sposób walki z procesem wzrostu cen w całej gospodarce. Inflacja to ogólny wzrost cen, który prowadzi do zubożenia społeczeństwa, bo wszyscy tracą przynajmniej w długim, kilkuletnim okresie. Dochodzi bowiem do zniekształcenia struktury produkcji. Inflacja prowadzi do nadmiernego rozwoju niektórych przemysłów kosztem innych, czyli prowadzi do zaburzenia względnych relacji cen i produkcji różnych dóbr i usług, produkcji i zatrudnienia w całej gospodarce. Informacja z systemu cen jest zniekształcona. System cen nie niesie informacji o kosztach, zyskach, ryzyku. W szczególności wysoka, a jeszcze bardziej w szczególności nieprzewidywalna inflacja zaburza stabilność gospodarczą, utrudnia przewidywanie przyszłych warunków rynkowych. Inwestycje stają się coraz bardziej ryzykowne, bo nie wiemy, jak będą rosnąć ceny robocizny i innych kosztów i czy finalny produkt sprzeda się z zyskiem. Już nie tylko podatki, które też bywają nieprzewidywane jak w Polsce, to jeszcze inflacja. Po drugie, prowadzi do redystrybucji dochodu i majątku pomiędzy poszczególnymi grupami, redystrybucji wartości, bogactwa. Dlaczego redystrybucja? Przecież wszystkie ceny rosną, bo to jest ogólny wzrost cen, ale jej redystrybucyjny charakter bierze się stąd, że nie wszystkie ceny na rynku reagują tak samo mocno i tak samo szybko. To w trakcie inflacji mamy do czynienia z tymi, którzy na niej korzystają oraz z tymi, którzy na niej tracą. To, kto dokładnie traci, a kto zyskuje, zależy przede wszystkim od tego, gdzie pojawiają się dodatkowe środki inflacyjne. Uprzywilejowanie jednych grup następuje zawsze kosztem innych grup społecznych czy zawodowych, jak pisał Henry Hazlitt. Zależy również od tego, jakie zostały podpisane kontrakty na rynku. Jeśli na przykład właściciel mieszkania podpisał kilkuletni kontrakt na jego wynajem i nie uwzględnił w swoich kalkulacjach wysokiej inflacji, to traci na jej wystąpieniu. Analogicznie osoba trzymająca gotówkę w portfelu traci na inflacji. Tak więc nieprzewidzenie inflacji powoduje koszty. Nawet jeżeli ta redystrybucja wskutek inflacji jest celowa społecznie, zyskują emeryci, osoby potrzebujące pomocy w stosunku do tych, którzy mają się lepiej, czy wystarczająco dobrze, żeby się móc podzielić zamożnością, to pamiętajmy, że w długim, kilkuletnim okresie wszyscy tracą. Zachowanie wartości pieniądza stanowi warunek dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rzeczywistego postępu w sferze socjalnej, pisał Ludwig Erhard, niemiecki profesor ekonomii i kanclerz Niemiec, autor powojennego niemieckiego cudu gospodarczego. Trafnie inflacja bywa przyrównywana do uzależnienia od alkoholu lub narkomanii, gdzie dobre i krótkotrwałe efekty przychodzą szybciej, pierwsze, a złe skutki i długotrwałe później. Odwrotnie odstawienie, złe od razu, a dobre później. Odstawienie inflacji, alkoholu czy narkotyków jest na początku bolesne, powoduje w przypadku inflacji czasowy wzrost bezrobocia, spadek produkcji. To nie tyle skutki, co raczej skutki uboczne polityki zmniejszania inflacji. Inflacja bywa przyrównywana do uzależnień też dlatego, że dla efektu stymulacji wymaga coraz większych i większych dawek. W efekcie nie prowadzi już do spadku bezrobocia i sztucznego wzrostu produkcji, lecz ciągłe stymulowanie inflacji, taka polityka kreacji pieniądza, sztucznej kreacji pieniądza prowadzi do stagflacji i slumflacji, gdzie symultanicznie występuje i inflacja, i bezrobocie, brak wzrostu. A w przypadku slumflacji już nie tylko brak, ale spadek produkcji. Jak twierdził słusznie Milton Friedman, laureat Nagrody Nobla z ekonomii w 1986 roku, inflacja to zawsze i wszędzie zjawisko czysto pieniężne i krajowe, wewnętrzne. Choć współistnieje w wielu krajach, jak wysokie podatki, i tylko w tym sensie jest zjawiskiem światowym, ale nie wskutek zależności od innych krajów, bo kursy walut są zmienne, płynne. Tak więc to nie szejkowie arabscy, nie związki zawodowe, nawet nie Putin, a rząd ma prasę drukarską do drukowania pieniędzy. Oczywiście to pewne uproszczenie, owo drukowanie to wyrafinowany, skomplikowany proces, którego istota jednak nie zmieniła się od czasów Smitha. Inflacja jest produkowana przez bank centralny, bo tylko bank centralny ma możliwość kreacji pieniądza, podaży pieniądza. Jest to zresztą jedna z jego funkcji.
Zbyt dużo wydatków rządowych, podnoszonych w szczególności na okoliczność zbliżających się wyborów, powoduje presję na zwiększanie, słowem kreację pieniądza i wskutek tego inflację. Jest jeden sposób na inflację: zmniejszenie podaży pieniądza i wydatków rządowych.